Cześć, w tym filmiku opowiem Ci, jak podlewać z torczyka Wandę, czego ona bardzo nie lubi, co jej bardzo odpowiada i zaczynamy. A więc tak, ogólnie zapomniałem swoją Wandę podlać przez kilka dni. Ona sobie tak wisi w tym okienku, bardziej odwrócona jest do okna. Ale dobra, zdejmijmy ją. I tak, ja długo się głowiłem, jak w ogóle podlewać takiego storczyka, ale tutaj Wam wszystko ładnie opowiem. To jest moja pierwsza Wanda, dlatego mogę popełnić sporo błędów na początku. Zwłaszcza też ktoś, kto ją znajdzie sobie w sklepie ogrodniczym, na przykład w Leroy Merlin, czy w jakimś innym, a to też nie należy storczyk do najtańszych. Jak to coś podlewać? Czy to w ogóle, czy to wsadzić do podłoża i tak dalej, więc tak. Moja Wanda czekała tydzień na podlanie. Na początku wsadziłem mi tam korzonki do szklanki, bo ona na spokojnie sięga mi parapetu. I tak, ja tutaj mam kubełek z wodą kranową. Najlepsza będzie od Stana, jakakolwiek inna, żeby nie była po prostu z kranu. I tak, wlałem tutaj nawóz do storczyków, niedużą ilość i co ja robię? Biorę Wandę i delikatnie wkładam ją do wiaderka, żeby ona mogła się napić. W sumie mogłem troszeczkę więcej nalać tej wody. Wandę mam jeszcze na haczyku. Znalazłem tam od jakiejś tam donicy wiszącej, to sobie po prostu wziąłem. I pilnujcie oczywiście, żeby nie połamać tych korzeni. Kiedy one są suche, to jest większe prawdopodobieństwo złamania, więc najlepiej je namoczyć. Żywe korzenie robią się normalnie jasno, ładnie zielone. Później, gdy ona... nie, inaczej. Zostawiam tą Wandę tutaj na około od 15 może do 30 minut. W ciepłe dni Wandę najlepiej moczyć codziennie. Codziennie, co 2-3 dni, bo też wiadomo, nie każdy ma czas, żeby się bawić w zdejmowanie storczyków i wsadzanie ich do wiaderek. Wandę mogę zraszać, oczywiście, że mogę zraszać, tylko że takie całe zraszanie, ja bym traktował to jako wspomaganie niż podlewanie, bo zrosicie sobie tego storczyka, ta woda, te kropelki no tak osiądą na tych korzeniach, ale Wanda się nie napije. Nie napije się, to jej nic nie da, najlepiej jest po prostu takie stricte moczenie. I tak, ja tą Wandę zakupiłem w sklepie w takim wazonie. I gdy będziecie, bo nie było też innej opcji, gdy wy kupicie taką Wandę w wazonie na spokojnie, nie tak jak ja, wyciągnąłem ją na sucho, tylko tak, namoczcie ją, żeby korzonki były fajne, elastyczne, czyli nalejcie tutaj wody, wyciągnijcie ją po jakimś czasie powoli, żeby tych korzeni po prostu nie zniszczyć, żeby ich nie połamać, bo korzenie storczyków są bardzo kruche. I ja będę ją na świeżym powietrzu uprawiał, absolutnie nie w wazonie, bo w wazonie nie ma w ogóle praktycznie przewiewu. Te korzenie tam wszystkie leżą jeden na drugim, a na dnie, na krawędziach będzie osadzała się woda. A Wanda jest bardzo wrażliwa na wszelkie tam zastoje wody. Ona bardzo nie lubi zastojów wody. Ona kocha wręcz po prostu świeże powietrze. Wszystkie storczyki lubią powietrze w korzeniach. Lubią po prostu przepływ powietrza. Ja widziałem gdzieś tam na internecie, jak niektórzy próbują uprawiać Wandę w podłożu, tylko te podłoże, jeżeli to używali kory. I ta kora miała takie bardzo grube frakcje, czy tam inne ale to po prostu jest, ja bym powiedział, że mniej bezpieczne. I tak, właśnie w te ciepłe, bardzo ciepłe, czy upalne dni najlepiej Wandę jest moczyć czy podlewać raz dziennie, czy raz na kilka dni, tylko trzeba o tym pamiętać. Wanda później, gdy będzie barkować jej mocno wodę, może się marszczyć, jeżeli chodzi o liście. Może marszczyć korzonki. Dlatego czego najlepiej to po prostu pilnować. Jędrne korzenie żywe są jędrne, twarde i przede wszystkim zielone, na przykład jak się je zamoczy. Tu już widać jakieś takie ubytki korzonkowe. Takie brzydkie kolory mają, ciemne. Brązowe czy inne, to już są martwe korzenie. Jeżeli chodzi o nawożenie, to ja podlewam
storczyki z nawozem, praktycznie wszystkie, gdy już się zaczyna robić ciepło, gdy jest więcej słońca za oknem, światła i ogólnie kiedy produkują nowe struktury, czyli nowe liście, nowe korzenie, nowe kwiaty i dopiero wtedy zaczynam nawożenie. A zimą czy tam jesienią ja bardzo, bardzo sporadycznie nawożę storczyki, albo praktycznie wcale. Dopiero czekam, aż się zrobi cieplej i zaczną storczyki po prostu rosnąć w oczach. Dopiero wtedy im daję nawóz raz na 2 tygodnie, czy raz na tydzień. Wiadomo, że też się o tym zapomni, ale i gdy ten storczyk już poczeka, pomocze się 20-30 minut, to po prostu naręcznik papierowy, czy naręcznik taki normalny do wycierania się po kąpieli, wyłożyć storczyka, żeby po prostu obsechł i dopiero powiesić ponownie. Ja swoją wandę, ja nie będę na nic wykładał, ja mam balkon, jest cieplutko dzisiaj. Po namoczeniu ja ją wieszam na haku na balkonie i ona tam sobie na balkonie na spokojnie odkapnie i przeschnie na wiaterku. Dzisiaj jest ładnie cieplutko, więc dzisiaj ją wyniosę na balkon, niech ona tam sobie grzecznie posiedzi i wyschnie. Dziękuję i do zobaczenia. Tu macie jeszcze inne jakieś filmiki, wam tutaj powyskakują, jeżeli chodzi o inne storczyki, które uprawiam. Cześć!